15 amperów, duża kobyła, mocno zajechana przez życie. I tu jest ślad po naszej przygodzie. Jak diagnozować taką spaloną elektronikę? Musimy zabawić się w detektywa. Czerwona sonda na pin pierwszy jest 1 V. Spoczko. Jeśli ten tranzystor został zwarty, bardzo możliwe, że ten układ po prostu też wyzionął ducha. No i tu jest nisko, 0,15. Nie powinno tak być. On jest odgięty i mierzymy go w powietrzu, czyli poza układem. No i ma 0,2 i tu jest ten układ strzelony. Jak usunąć ten klej spod układów? Czy fabryka robi takie bąble? Nie wiem. Też jak jest czerwona była tutaj przy pierwszej kropce, no to po tej samej stronie też czerwona. Takiego kalkulatora to gimby nie znają, co? DIP-8 to jest obudowa, Dual Inline Package, czyli 2 w rzędzie i skrobiemy. O, widzicie? Zaczyna powoli odchodzić. To jest w celach rozrywkowych i naukowych. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Cześć, witajcie. Dzisiaj naprawimy sobie, albo przynajmniej spróbujemy naprawić Noco Genius G15000, 15 amperów, duża kobyła, mocno zajechana przez życie. I z wewnątrz, i z zewnątrz już też była w jakiejś naprawie, ktoś nie podołał. Także zobaczymy, co da się zrobić. Pierwsze, co tu widać, zobaczcie, to się na kilku włoskach, o dosłownie plus się trzyma na kilku włoskach. Minus już musiałem urwać, bo znaczy był urwany. Wisiał wyłącznie na izolacji. O, tutaj taki kawałek plastiku. Wyłącznie na izolacji wisiał. No i tu skróciłem, przytrzasnąłem to tym oryginalnym, żeby po prostu było, bo myślałem, że będzie działać, bo ta ładowarka się włącza, nic nie wybucha, także o tyle jest dobrze, ale też nie ładuje. Tu jest taka ciekawa funkcja Jump Charge, bo ona ma 15 amperów, ale jest w stanie 20 amperów dać przez 5 minut. Jeśli szybko trzeba coś podładować, także takie spoko, prawie jak ładowanie na kable z drugiego auta. W ogóle zobaczcie, jakie to jest kurde duże. Bardzo duże to jest. Nie wiem, czy to widać, tak. Tutaj mam jeszcze lokowanie 2 produktów. GVDA mi często przesyła jakieś tam multimetry na przetestowanie. Spoko. To jest multimetr z oscyloskopem i powiem wam, całkiem ciekawie się sprawuje, także dzisiaj go będę używał podczas naprawy i przy okazji takie obcinaczki z wykrywaniem napięcia, żeby nie walnąć przewodów pod napięciem, na przykład 230, no bo wiecie, czym to może się skończyć. Także dla ludzi, co robią w deweloperce, może przy jakichś instalacjach, to może być całkiem ciekawa opcja. No, że tutaj musiałem zdjąć izolację właśnie z tego grubego kabla, bo to jest bardzo gruby kabel. Nie wiem, czy to 4, czy to 6 mm kwadrat. Chyba 4. No, ale bez problemu zdjęły, także te kable będziemy naprawiać później, jak już ładowarka ruszy. No a teraz trzeba przejść do tematu. Jedną ręką, wiecie co? Dla skali jeszcze wam pokażę, jak ten Noco wypada przy CITEK-u. Tu jest taki mały CITEK, trochę zbity i kopany. No ale zobaczcie, moja ręka, spokojnie go bym na dłoni zmieścił, a to jest większe niż ręka. To prawie jest jak kurde przedramię. Także to jest naprawdę duża kobyła. Takich CITEK-ów to prawie 4, no takie powiedzmy tu 1,5. Trochę tutaj tych CITEK-ów by do środka weszło. To jest jakiś stary tam akurat 3,6 ampera. Taki malutki, śmieszna budowa. Takiego jeszcze nie widziałem, ale ten CITEK to jest na inny film. Dzisiaj zajmujemy się Noco Geniusem. Także to będzie długi odcinek. Myślę, że z godzina luzem nam tu zejdzie. Także no cóż, sprzęty w trakcie używania pokażę później. No to co, zaczynamy. Otworzyłem sobie. Ta ładowarka może nie wygląda, ale ona jest z wentylatorem, żeby to ochłodzić. Tutaj sobie zobaczymy wszystkie. O, 12 V, 24 V. No nie wiedziałem, że jest tak. Co tu jeszcze jest napisane ciekawego? 2016 chyba. 5 amperów na sieci. IP44. Ok, będziemy patrzeć. W środku jest trochę połamana. Tutaj widzicie na przykład. Ktoś musiał bardzo mocno to skręcać, dosyć nieostrożnie. Także tu ze środka się sypią też takie kawałki. O, jakieś kawałki tu się sypią. Że roboty po kimś są najgorsze. No ale co tu jest? Jakiś dziwny ślad. No dobra, nad tym się już nie będziemy zbytnio zastanawiać. Musimy zabawić się w detektywa. Trzeba to jakoś wyjąć. Trzeba to jakoś podnieść. No i tu jest ślad po naszej przygodzie. Także ciekawie. Dajcie mi się tutaj rozejrzeć. Ja tu już wcześniej byłem, ale nie pamiętam. Zaraz sobie to przejrzymy pod mikroskopem. Tylko jeszcze sobie rozkminimy to na szybko. Co tu jest? Patrzcie, 230. Tu jest nasze wyjście, 1224. Czyli wiemy z grubsza, że to jest nasza strona zimna, gorąca. Gorąca, czyli fazowa, sieciowa.
Widać tutaj dwa potężne dławiki od zakłóceń. Dławik, może kolejny, może jakiś transformator, aczkolwiek raczej dławik od EMI, czyli Electromagnetic Interference, czyli interferencja elektromagnetyczna. Wiemy też, że 230 strona nie wybucha, bo ta ładowarka się włącza, działa, ale nie chcę tego na razie robić, żeby mi się kondensatory nie naładowały. Tu jest jakiś Xunda 220 mikro na 400 V, potężny kondensator, mała przetworniczka, zapewne standby, główna przetwornica, spoko. To jest dławik zapewne naszej przetwornicy, czyli już prądu stałego po wyprostowaniu, tak myślę. Mamy przekaźnik, spoko, kondensatory wejściowe, dławik wyjściowy. Tutaj są jakieś elementy, trzeba będzie zobaczyć, czy są po stronie gorącej, czy zimnej. Ten radiator może być ogólnie po stronie zimnej, czyli właśnie mamy pierwotną i wtórną. Pierwotna, czyli 230, wtórna, czyli właśnie nasze wyjście, więc może być tak, że elementy z jednego radiatora są właśnie po stronie zimnej, czyli wtórnej, ale że to jest pierwotna. Tak, tu mamy mostek prostowniczy, on nam 230 prostuje do tych 400 V max na tym kondensatorze, w zależności od tego, jak jest napięcie sieciowe. Tu jest jedna śrubka, zobaczcie, bez czerwonego gluta, czyli podejrzewam, że ten element też był wymieniany. Koraliki są jakimś glutem pociągnięte, także czy było wymieniane, czy nie było wymieniane, nie wiem. Kondensatory 2 różnią się od siebie, trzeba by zobaczyć, czy one też mogły być wymieniane, czy takie akurat się trafiły. To wszystko zaraz pod mikroskopem. I teraz tak, widzicie tu na tej płytce, widać rozgraniczenie. Tu jest nasze 230, tak? Tak, tu jest nasze 230, jest wyfrezowanie na bezpiecznik, tu jest wyfrezowanie pewnie na jakiś warystor, tak przypuszczam. I teraz tak, tu mamy trochę elementów oddzielonych, widzicie, takim szerokim pasem. To te elementy tutaj, to może być odseparowanie 230 od, tak, te niebieskie to pewnie kondensatory typu Y, które sprzęgają nam stronę wtórną z pierwotną. Także te elementy są pewnie wszystkie od właśnie naszej strony zimnej, a te wszystkie elementy tutaj razem z tym wąskim paskiem aż dotąd są naszymi elementami strony fazowej. Zobaczcie, że tu mamy dwa elementy wyglądające na transoptory. Nie wiem, czy to widać. Zaraz sobie pod mikroskopem zobaczymy. Także tu mamy jakąś optoizolację do jakiejś komunikacji. Tu jest nasz mikrokontroler wyjściowy raczej, tak mi się wydaje. A jakieś tutaj sterowniczki, nie wiem co to jest dokładnie. Zaraz rozkminiamy to, idziemy pod mikroskop. Partnerem kanału jest PCBWay. Nowością w ofercie PCBWay jest druk UV, czyli kolorowe wykończenie obwodów drukowanych. Opcja ta jest do wyboru w menu rodzaju wykończenia w warstwie silkscreen, dzięki czemu spersonalizowane projekty ozdób, zabawek czy tworzenie kolorowych paneli dotykowych to już nie problem. Aktualna oferta PCBWay w linku pod tym filmem. Dzięki za oglądanie. Słuchajcie, odlutowałem sobie tą płytkę, pokażę Wam do telefonu. Wylutowałem i przewody fazowe i wyjściowe, żeby móc łatwiej tym manewrować, manipulować. Także zaczynamy sobie od początku. Tutaj mamy nasze dwa przewody fazowe. Z tej strony widać, że tam gdzie one są, czyli właśnie w tych dwóch miejscach, jest bezpiecznik. Czy bezpiecznik przewodzi? W ogóle pokażę, jak diagnozować taką spaloną elektronikę. Taki uniwersalny jakby przepis, tak? Bo często niekoniecznie ta sama ładowarka, ale ktoś może mieć coś innego. Także robimy pomiar na bezpieczniku 0,02 V, czyli przewodzi, po prostu jesteśmy w trybie diody. Jeśli jest przewodzenie, no to akurat mamy taki spadek na samych tych, czyli wiemy, że bezpiecznik działa, tak? Ja też wiem, że bezpiecznik działa, no bo przecież urządzenie się włącza. Odszukujemy nasz mostek prostowniczy. Jest nasz mostek prostowniczy, tu jest takie ścięcie, czy to jest jego pierwszy pin. Ja tu już kiedyś byłem, jak widzicie, plus i minus jest zaznaczony, więc na plusa czerwona sonda, czarna sonda i na minusa, czyli po prostu dajemy sondę odwrotnie. I mamy spadek napięcia 0,5 V, czyli nie ma zwarcia, jest dobrze. Przelecimy sobie też te diody, tu mamy jakieś tam 0,6, coś tam, OK. I teraz przelecimy sobie w tą stronę, czyli też jest pół. Wiemy, że mostek prostowniczy działa. OK, fajnie. Tu mamy podpowiedź wizualną, że tak powiem. Te osmolone miejsce, gdzieś musiało coś się spalić. Ja po prostu widzę na płytce, że to był ten rejon gdzieś tutaj. Tu widać R390, czyli to są rezystory 390 miliohmów. To są rezystory pomiarowe. Jak się je wszystkie doda, ile tu jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tutaj raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Jak się je wszystkie doda, 390 podzielić na 8. Ile to jest milionów? Czekajcie, znajdę kalkulator. Takiego kalkulatora to gimby nie znają, co? 390 na 8 to wychodzi 48. 75 miliona. Teraz tak, jak one są połączone? Też one są połączone w szeregu, zobaczcie. Prąd musi przepłynąć tu i stąd nie ma gdzie indziej, jak tylko tędy przepłynąć na tą stronę. Czyli to jest rezystor, czyli razy 2, więc wypadkowa będzie 100 milionów. To jest trochę ciężko zmierzyć, bo to jest bardzo mała rezystancja, ale tu musiało być ostre zwarcie, skoro wymienił ktoś je wszystkie, bo widać są tak średnio polutowane, bo tu bardzo ciężko się może być lutować na tym. Czy to jest masa? Czekajcie, tak, to jest masa, to jest minus. Czyli to są rezystory pomiarowe. Tu jest jakaś przelotka, może ona gdzieś idzie na drugą stronę i po prostu spadek napięcia pomiędzy jedną a drugą stroną na tych rezystorach mówi nam, naszemu układowi sterującemu, jaki prąd płynie do zapewne głównego tranzystora kluczującego i tu widać jest gruba ścieżka, czyli nimi płynie prąd. Tu jest cieńsza ścieżka, gdzieś idzie tam jest sterowana pewnie czymś. No i to jest właśnie chyba ten element, który ktoś wymienił. Co to jest? Nie widzimy, co to jest. Dobra. W12NK90Z. Także to może być jakiś tranzystor MOSFET, najprawdopodobniej. Nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić. Tu 2 koraliki ktoś przełożył, zaglucił to nawet, miał jakiś taki klej, spoko. Czujnik temperatury. Czy to było wymieniane? No to zmierzmy sobie. Mierzymy, a nie wiemy jak, tryb diody jest załączony. Jest OL, czyli nie ma przebicia. W drugą stronę mamy diodę pasożytniczą, czyli bardzo możliwe, że to jest MOSFET, mamy około pół volta, spoko. I teraz z gate'a, czyli dam czerwoną sondę na tą najcieńszą ścieżkę. Jest 1,3, jest dobrze. Też jest około 1 volta, jest dobrze. Jeszcze sobie przelecimy. Tak, tu była nasza dioda pasożytnicza, a tutaj jest OL. Także spoko. Tu jest jakaś dioda. Jest jakaś dioda, zapewne gasik tego, co się dzieje na bramce. 0,6, spoko, 472, czyli 47,2, czyli 4,7 kg. Czy te 4,7 kg nam działa? 0,7 kg. To może być rezystancja wypadkowa po prostu przewodzenia diody. Zmierzymy sobie w drugą stronę. 0,7 kg, no nieważne. Mierząc w układzie, niestety elementy nam się nie pokażą tak, jak powinny być. Zobaczcie, tu jest 0 ohmów, lutowane też wszystko już brzydko. Możliwe, że było spalone 5 ohmów na tej diodzie. To mi się trochę nie podoba. Idziemy sobie w tryb diody. Zobaczmy. No, 0,013 jest to mało. Tylko teraz tak, gdzie ta dioda jest podłączona? Tutaj jest nasza dioda, przechodzi na to, 0 ohmów, idzie nam do tego czegoś. Więc już mamy podejrzanego, bo ta dioda wygląda całkiem dobrze. Może być ten układ uwalony. Tu jest jakiś rezystor. 101 i 1 na końcu, czyli 1 kg. Tu jest 1,7, spoko, rezystancja nas nie interesuje, czyli mamy jakiś układ. Mamy jakiś układ, który jest podejrzany już jako pierwszy. Co jest jeszcze wokół tego układu? Rezystory nie są poprzepalane, nie widać jakichś przepaleń w napisach. Tu jest jakiś tranzystorek. Sobie też możemy go sprawdzić, również w trybie diody. Po prostu ja nie wiem jak dokładnie. Dotykam wszystko. Jest 0,7, jest spoko, czyli nie ma zwarcia, raczej może być też przywarcie. Może nas coś oszukać, nie? Także wiecie. Ja po prostu pokazuję teraz tak. Tu mamy transoptory. Transoptory to takie urządzenie, które nam izoluje optycznie jedną stronę od drugiej strony. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli dwa statki. Mamy statek 230 i statek 12-24 V, czyli bezpieczny statek i gorący statek. Trzeba jakoś się skomunikować. I tutaj jedna część transoptora ma latarkę w środku i on alfabetem Morsa miga latarką do takiego fototranzystora, który po prostu jak odbiera światło, to on nagle zaczyna zwierać swoje dwa piny, a jeśli tutaj latarką nikt nie świeci, no to
te nasze piny są rozwarte. Więc tu, gdzie jest kropeczka, zawsze czerwona dioda, znaczy czerwona sonda i sprawdzamy pierwszą. Około 1 V jest nasz transoptor, jest sprawny. Drugi transoptor, czerwona dioda, znaczy czerwona sonda na pin pierwszy, tutaj jest 1 V, spoczko. To teraz ta strona. Też jak jest czerwona była tutaj przy pierwszej kropce, no to po tej samej stronie też czerwona. Dotykamy. No i tu jest nisko, 0,15. Nie powinno tak być. Zobaczymy sobie na tym drugim. Czerwona sonda. Widzicie? Tu jest OL. Mimo że dotykam dobrze. I tego byśmy się spodziewali. I teraz w drugą stronę możemy sobie sprawdzić. Czyli czerwona sonda po drugiej stronie. Jest 0,39. Trochę powiem Wam nisko. Niska wartość. I teraz też na górną nóżkę tego, co był dobry, dotykamy sobie, i w tą stronę jest 0,7 i tyle właśnie mają te, w przeciwnym kierunku mają te tranzystory zwykle około 0,7, czyli takie złącze PN, czy tak jak dioda powinno się mierzyć, czyli podejrzewam już, że coś nie tak jest z tym oto tranzoptorem, tu jest zwarty lub sam tranzoptor może nie być zwarty, ale on pewnie jest połączony z tym układem naszym. Tak, zobaczcie. Przekładam płytę do góry nogami. Łapiemy sobie fokus. To był ten, tak, ten bliżej krawędzi. Bliżej krawędzi płytki. Trzeba pamiętać, jak się wszystko odwróci, to wszystko jest w drugą stronę. Tak, to jest tutaj bliżej krawędzi płytki. Zobaczmy teraz, gdzie to jest połączone. Ta część naszego transoptora daje informację zapewne na któryś pin tego naszego układu, a to, gdzie jest połączone, szczerze nie wiem, ale za bardzo mnie to nie interesuje, bo wiem po prostu, że ten transoptor jest połączony z naszym układem scalonym. Teraz ten układ scalony przydałoby się umyć, wyczyścić, zobaczyć jego oznaczenia. Także ja sobie po prostu biorę wacik kosmetyczny, alkohol izopropylowy i cały ten układzik możemy sobie umyć. Mam już jego oznaczenia i teraz zobaczcie. Tu jest taka pręga, nie wiem czy to widzicie. Staram się to ująć jakoś. Tu jest taka pręga. Kurczę. Ciężko jest to ująć pod mikroskopem, ale coś go tu rozwaliło, zwarcie. Zwarcie pewnie go wybuchło. Tu jest taka pręga. Tu odtąd dotąd. Widzicie? Teraz widać, że to jest pęknięte. Mamy oznaczenie H0672A OB2288CP. I tu jest ten układ strzelony. Także to mi się nie podoba. Nie podoba mi się też ten rezystor, który był lutowany przez kogoś. Teraz pytanie, czy on był wymieniany, czy co. Jeśli tu było zwarcie, to ono mogło przejść, mogło przejść tędy, przez ten 5R6, trzeba by zmierzyć, czy on ma tyle. Tak, gate jest sterowany przez to coś, przez rezystor 0 ohmów i to. Czyli jeśli ten tranzystor został zwarty, bardzo możliwe, że ten układ po prostu też wyzionął ducha, tak się często dzieje. Co nam jeszcze tutaj jest przełączone? Co jest jeszcze tutaj przełączone? Tu jest jakieś coś, co tam jest? Tu już elementów aktywnych nie ma. Głównymi elementami jest właśnie mostek prostowniczy i ten tranzystor, więc na tym się skupmy. Co tutaj było? Ta dioda nie była lutowana, to po prostu widać. Ewentualnie była tu zahaczona z tej strony podczas lutowania tego elementu. Dobra. 0 ohmów, powinno mieć 0 ohmów. No 0,02, ok. Tu jest 5,6, zobaczymy jaki będzie spadek napięcia na tym 5,6, 0,14. Zmierzmy sobie w ohmach, ile tutaj jest. 5,6. Jest bardzo dobrze, a mierząc tutaj na tej diodzie 5,7. No tak, bo one są równolegle, te dwa elementy, więc to jest pewnie jakiś gasik, więc ta dioda bardzo możliwe, że jest sprawna. Jej nie będziemy ruszać, czyli on mi przywierał, widzicie, ten element mi ją przywierał, po prostu tego nie zauważyłem, tak, bo tu są trochę takie brudy, więc pewnie on po prostu, ta dioda, ja strzelam z doświadczenia, że pewnie jest sprawna, więc po prostu musimy sobie odlutować ten oto
układ scalony i zobaczymy, czy zniknie nam zwarcie na naszym tutaj tranzystorze od transoptora. Także odpalamy sobie hotera, rozlutowujemy, odlutowujemy układ. W sumie ja odlutowuję, także jak sam to wiem, jak powiedzieć, a jak z wami to nie wiem. Dobra, nie przedłużając, lutuję. Tu jak widać ten układ był klejony, ten klej czasem nie chce puszczać, więc trzeba dokładnie rozpłynnić wszystkie nóżki i jak widać minimalnie, że będzie pracował nam układ tak pod skos, to wtedy go przekręcamy takim przeciwnie albo zgodnie z ruchem wskazówek zegara po prostu w poziomie i on się nam zerwie najczęściej ten klej. Mamy odlutowany układ. Teraz tak, co możemy sobie zmierzyć? Możemy sobie zmierzyć tu select. Możemy sobie zmierzyć, czy nasza strona transoptora dalej jest nisko. Bardzo możliwe, że jest uszkodzona. OK. No to co? Też trzeba go sobie odlutować. Odlutujemy go już inaczej. Ja od spodu po prostu go podważę. Widzicie? Prawie widzicie. Tutaj minifalą go sobie przygrzeję. Podważam pensetą od spodu i zmierzymy go sobie w powietrzu. Tak, widzicie, on jest już odgięty. On jest odgięty i mierzymy go w powietrzu, czyli poza układem. No i ma 0,2. A w tą stronę też ma. Tak nie powinno być, czyli wiem, że jest uszkodzony. Co tu jeszcze jest? Czekajcie, tu mamy nasz element 1. Ja sobie na bok odłożę, żeby go nie zgubić. Transoptor może sobie tak wisieć w powietrzu. Co my tu jeszcze możemy sprawdzić? To jakim cudem to działa? A, już wiem, jakim cudem to działa. Dobra. Bo tutaj jest sterownik, widzicie? Tak głęboko, taki DIP 8. DIP 8 to jest obudowa Dual Inline Package, czyli 2 w rzędzie. Co tu jest za numer układu? Nie widać, bo to wszystko jest takim czerwonym klejem zalane. Widzicie, jak w starych radiach taki czerwony glut najgorszy. Też na tego czerwonego gluta były przytrzymane przewody strony wejściowej, strony wyjściowej. On się tak brzydko spala, on się tak... Nienawidzę tego czerwonego gluta, wam powiem. Także po prostu ta przetwornica działa na tym małym i ona zasila nam właśnie logikę, a ta duża nie działa, bo ładowarka się nie załącza tak, bo ona nie ładuje. No więc właśnie, nie ładuje. Dlaczego? Bo po pierwsze ten transoptor, jak jest zwarty, to on wyłącza nam automatycznie pracę przetwornicy. Gdyby ten układ scalony działał, to byłby wyłączony poprzez zwarty transoptor. No a że sam układ był pęknięty, jest pęknięty, nadal wybuchnięty, no to po prostu tak to wyszło, że no że co? Zagubiłem się. No tak to wyszło po prostu, że to nie działa. Dobra, tutaj mamy przejście na tym zero-ohmowym rezystorku, także tyle dobrze. Teraz tak, świeżym lutowiem czyszczę, czyli podaję świeży drut. I teraz jak usunąć ten klej z podukładów? Ja po prostu gorącym grotem próbuję go delikatnie jakby przygrzać. Czasem można też hoterem przygrzać i skrobiemy. O, widzicie? Zaczyna powoli odchodzić. Bo przez ten klej potem nowy układ nie chce usiąść na płasko z płytą. Tu nie chcę za bardzo soldermaski zdrapywać już. No ale dobra. Jest wyczyszczone, to jeszcze przelecę wacikiem kosmetycznym, nie do ucha i zaraz się widzimy. No dobra, słuchajcie, umyłem tutaj trochę. Umyłem tą okolicę. Tutaj troszeczkę umyłem, żeby więcej widzieć te oznaczenia. Tutaj też troszeczkę umyłem. Tu markerem sobie zaznaczałem, gdzie jest plus, że tu jest minus przez te rezystory, przez jak jest załączony tranzystor, jeśli się zewrze, to wtedy tutaj nam występuje jakby, nie wiem, zwarcie do masy. Co wam jeszcze powiedzieć? Warto by było też obejrzeć to wszystko. Obejrzyjmy to sobie. Tu są tak trochę brzydko wyglądające, ale raczej fabrycznie te rezystory tak wyglądają. Tu jakieś 10 miliohma
F to pewnie tolerancja, jak w temperaturze się mogą rozjeżdżać. Potencjometry, w takim urządzeniu potencjometry do ustawiania czegoś tego typu montażowe to tak średnio. Tu ktoś coś lutował, przelutowywał te przełączniki, może są nieoryginalne, w sumie nie wiem, to jakaś dioda trochę brzydka. Tu ja lutowałem, także to nie było ruszane nigdy wcześniej przez nikogo, bo widziałem. Kolejny tutaj, jak widać, rezystor taki nastawny, czyli potencjometr montażowy. Tutaj takie zlewki. Często w CITEC-ach są takie zlewki, powiem Wam, nawet między elementami, które normalnie nie są połączone ścieżką i oni je łączą w produkcji, także trzeba na to uważać. W CITEC-ach tak, to jest Noko. Tu jakiś stabilizator 7550-2. Nie wiem dokładnie, za bardzo mnie to nie interesuje. Widzicie, też tu taka zleweczka jest, ale akurat na tej samej ścieżce. Tu jakiś scalak, też mnie to za bardzo nie interesuje. Czyli ten transoptor jeszcze sobie wymienimy. Wymienimy transoptor, wymienimy tą przetwornicę. Teraz już pamiętam, dobra. Bo jakieś 3 miesiące temu już miałem tą ładowarkę, chyba szybko zmierzyłem, zrobiłem diagnozę, uznałem, że to będzie fajny temat na film. Zamówiłem, był tylko w Chinach dostępny ten scalak, bo Inoko i CITEC robi tak, że właśnie, żeby ciężko było naprawić, więc części szły chyba 2 miesiące. Potem jeszcze teraz, jak były części, to jeszcze to miesiąc u mnie leżało, także już kojarzę. Tu też są ładne luty. Był wylutowywany ten oto kondensator. 817, ten też jest 817, czy najbardziej popularny. PC817C na przykład. Są kondensatorki, jest przekaźnik. Wiecie co, wymieniamy to, zobaczymy co dalej. A jakby jeszcze diagnozować w ciemno elektronikę, no to sobie patrzymy. Tu akurat widać, że to jest dioda podwójna. Tu jest narysowana dioda w jedną stronę, druga dioda w drugą stronę, czyli tu mamy anodę, wspólną katodę. Także takie elementy trzeba sobie przemierzyć. Tu jest jakiś IRF. IRF to jest jakiś MOSFET. Także tak to wygląda. One źle nie wyglądają. Chyba ich nikt nie lutował, raczej nie. Co tu jeszcze mogło być wymienione? Wiecie co? Ja też te rezystory po kimś. Ja je sobie przelutuję, bo tak trochę średnio wyglądają. Pewnie są polutowane dobrze, ale jak ja mam się pod tym podpisać, pod tą naprawą, no to musi być zgodnie z moimi standardami. Czy też mostek lutowniczy? Ktoś lutował. Czy fabryka robi takie bąble? Nie wiem. No ale mostek prostowniczy raczej jest ok. Czy ten tranzystor był wymieniany? No wydaje mi się, że tak. Chociaż czekaj. No kurde, mierzyłem go przecież, tak? Dobra, nie przedłużam, bo widzicie, trochę się kałapućkam. Też jest późno, jestem troszeczkę zmęczony. Jak jesteście zmęczeni, nie wiecie co robicie, to nie polecam naprawiać urządzeń 230, to jest bardzo niebezpieczne. Można w najgorszym przypadku się zabić, także nie naśladujcie mnie. To jest w celach rozrywkowych i naukowych. Dobra, nie gadam, wymieniam te dwa elementy, widzimy się za chwilę. No jak zwykle niestety zaczynają się schody. Zobaczcie, oryginał jest OB2288CP, a przyszły OB2268CP, czyli nie 88CP, tylko jest 68CP. Także idę teraz na kompa porównać datasheety, czy może być zamienny, czy kurde mam złe części. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. No niestety, słuchajcie, sprawdziłem, troszeczkę się różnią te układy, także po prostu zamówię odpowiednie jeszcze raz i znowu trzeba poczekać. Także ja w tym miejscu robię pauzę, widzimy się dla Was za chwilę, dla mnie za jakieś dni albo tygodnie. Dobra, cześć. Może śmiać lubi z ostro zgrabami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.